prayer. It's recording. I really felt connected. It was in a different language, but I felt so connected to you. Mam na imię Roxie, jestem z Anglii i jestem bardzo zadowolona, że jestem tutaj z wami. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. W momencie, w którym mówiliście modlitwę o pogodę ducha, poczułam się bardzo z wami połączona, pomimo tego, że jest to w innym języku. Yeah, so the language of the heart is what we speak in Alcoholics Anonymous, and today I feel really grateful that I have a message to share, an experience, a strength and a hope of what it was like before I got here, you know, and how it's been and how it is today. So I'm really grateful to share that with you. Język serca to jest język, którym posługujemy się we wspólnocie i jestem szczęśliwa, że jestem w stanie przekazać wam wiadomość właśnie w tym języku, dokonać ekspresji i wyrazić swoją przeszłość, powiedzieć o swoich doświadczeniach, podzielić się siłą i nadzieją, jakie było moje życie, jakie jest obecnie. I feel like every time I pause and Lucy translates, it gives me time to just reconnect to my higher power. I'm nervous, but I've prayed, and so thank you, Lucy, for the translation. It's my pleasure, really. I'm actually touched. Roxie powiedziała, że za każdym razem, gdy ona musi robić pauzę, żebym ja przetłumaczyła, to tak naprawdę ona coraz bardziej czuje się połączona do swojej siły wyższej i bardzo dziękuję mi za tłumaczenie. So I'll start from the beginning, because for me, I can clearly see since coming into Alcoholics Anonymous that my alcoholism manifested way before I ever picked up a drink. Więc zacznę od samego początku, ponieważ tak naprawdę uświadomiłam sobie w czasie trzeźwienia, że początek mojej przygody z alkoholem zaczął się wcześniej niż w momencie, w którym sięgnęłam po pierwszy kieliszek. So as a child, I was full of fear, absolutely just terrified, and I didn't know what I was scared of. I couldn't interact with others very well, and I felt as though there was something great missing, and I couldn't put my finger on what it was. Zacznę od tego, że kiedy byłam dzieckiem, cały czas byłam przerażona, byłam pełna lęku i tak naprawdę nie wiedziałam, z czego ten lęk wynikał. Nie byłam w stanie wchodzić w takie płynne interakcje z rówieśnikami, z innymi ludźmi i cały czas czułam, że czegoś mi brakuje i jest jakiś brak. Tak naprawdę nie byłam w stanie wskazać palcem, co to jest za brak. And I've since learned that, since coming into AA, that I'm driven by 100 forms of fear, and that keeps me separate from my fellows, from God, and I can clearly see now why I had to drink alcohol, for that false sense of connection and belonging. Kiedy przyszłam do AA, uświadomiłam sobie, że jestem cały czas mimo wszystko, nawet po stawieniu alkoholu, w ciągłym lęku i że właściwie to lęk kieruje moim życiem. I dlatego nie byłam w stanie odnaleźć się w relacji z innymi osobami, z innymi ludźmi. I picked up my first drink at around the age of 13, and I remember hating the way that it tasted, but I loved the way that it went down. I loved the way that it evaporated the fear, and it says in the book, it made me feel part of life. Swój pierwszy alkohol wypiłam w wieku 13 lat i nienawidziłam tego, jak ten alkohol smakował, ale bardzo pokochałam to, w jaki sposób on we mnie zadziałał i w jaki sposób wywołał ten stan, w którym wyparował cały mój lęk. The only problem is that when I took that first drink on that first time, I was thirsty and I wanted more and more and more. And I think what was really clear is that even from that early age, I drank very, very differently to my friends. Warto wspomnieć, że kiedy napiłam się tego pierwszego alkoholu, tak naprawdę byłam bardzo spragniona, stałam się bardzo spragniona, chciałam coraz więcej, więcej i więcej. I tak od tamtego momentu mogłam już zauważyć, że moje picie było zupełnie inne od osób, które znałam.
So once I discovered alcohol at this young age, I couldn't really care about anything else. All I would think about was the weekend. All I would think about was finding money to buy alcohol. I was very, very dishonest, and I would steal. And this is from a young age. I would do whatever I could to kind of buy alcohol. Mhm. Więc gdy zaczęłam pić, to jedyne, co się dla mnie liczyło, nie było żadnych innych wartości, to był weekend oraz posiadanie kasy na to, żeby napić się alkoholu, żeby nabyć alkohol. Byłam osobą bardzo nieuczciwą, potrafiłam kraść tylko po to, żeby zdobyć alkohol. Mhm. So growing from the age of about 13 to 20, like I said, I just lived to drink at the weekend. And then when I got to about the age of 20, I had such a deep darkness within me that alcohol wasn't taken away, that I kind of decided I need to find it over there, or I need to have a relationship. Like I started to really search externally to fix this inward spiritual malady. Mhm. Tak jak powiedziałam, od 13 do 20 roku życia jedyną dla mnie ważną sprawą było tylko czekanie na weekend, żeby się napić. W wieku 20 lat poczułam taką ogromną ciemność, ogromny mrok w środku i wówczas już alkohol nie zabierał mi tego mroku, nie był w stanie się go pozbyć, nie byłam w stanie się go pozbyć. I zaczęłam w tym czasie szukać czegoś na zewnątrz, może w jakichś związkach, żeby pozbyć się tej ciemności. And it didn't matter what I had, where I went, I just was restless, irritable, and discontented, and nothing could take away that until I had the ease and comfort of a drink that really wouldn't last very long. Mhm. I tak naprawdę nic nie pomagało na ten stan, w którym byłam. Byłam cały czas niespokojna, zirytowana i niezadowolona. I dopóki nie napiłam się, ten stan nie znikał, a jeżeli się napiłam, to i tak to nie trwało bardzo długo, żeby czuć się dobrze. There was a real sense of separateness and aloneness, like I didn't belong anywhere. And very quickly I would be kicked out from the crowd, like people wouldn't want me around anymore. So I would kind of drift from friendship group to friendship group, or country to country, because I couldn't fit in with anybody. Mhm. Tak naprawdę bardzo czułam się wówczas oddzielona od reszty osób, bardzo samotna. Czułam, że nie przynależę nigdzie. Bardzo łatwo było mnie odrzucić z każdej grupy znajomych czy osób, z którymi się spotykałam. I nie zmieniało się to w zależności od tego, gdzie podróżowałam, czy jakie przyjaźnie zawierałam. I look back now with such there was such a sense of sadness in people that cared about me would say things like, why can't you control it? Why can't you just have one? Why can't you stop for me? Why do you hurt everybody? Why? And the hardest answer is coming back and saying, I don't know why, and hating myself for not knowing why I did the things I did. Ten smutek był ogromny i zwłaszcza smutek w sytuacji, w której osoby, na których mi zależało, które były mi bliskie, pytały mnie, dlaczego nie możesz przestać, dlaczego nie możesz tego kontrolować, dlaczego nie możesz przestać dla mnie, dlaczego nie jesteś w stanie pić normalnie. I najgorsze było to, że jedyną odpowiedzią, jaka mi przychodziła do głowy, to było nie wiem. I nienawidziłam siebie samej za to, że nie wiem. And I hurt a lot of people. I hurt friends, I hurt family members, I hurt employers, I stole people's peace of mind. I was a taker, and I took and I took. And to ignore how bad I felt about myself, I drank and I drank to the point that I couldn't look in the mirror anymore. I didn't recognize who I'd become. Mhm. Byłam osobą wówczas, która bardzo raniła ludzi najbliższych, raniła przyjaciół, rodzinę czy swoich pracodawców i zabierałam ich spokój umysłu, czy też spokój ducha.
Cały czas byłam na etapie biorę i po to, żeby o tym nie pamiętać, musiałam pić. A kiedy piłam, nie byłam w stanie patrzeć na siebie w lustrze. About 4 years before I came into recovery, I had made a decision that if I was to have a child, that would be able to help me control my drinking. And so I fell pregnant, and my son was born. And I didn't drink when I was pregnant, and that made me think, oh, I'm definitely not an alcoholic. 4 lata zanim przyszłam, przed czasem, kiedy przyszłam do AA, podjęłam taką decyzję, że to, co pomoże mi pomóc, to może mi przestać pić, to jest dziecko, więc zaszłam w ciążę, urodziłam syna i w czasie, kiedy byłam w ciąży, nie piłam alkoholu, więc to pozwoliło mi uwierzyć, że nie jestem alkoholiczką. But after he was born, the mental obsession to drink was so strong that it overrode all of my love for my new son. And I realized that my drinking had gone to a new depth that it wasn't before I had become pregnant. It had gone to a new low. Kiedy urodziłam już tego syna, to tak naprawdę wpadłam wówczas w taką totalnie psychiczną obsesję, która zupełnie zwyciężyła, czy też przekroczyła miłość do mojego syna, była czymś więcej niż ta miłość do syna. I wtedy zrozumiałam, że moje picie wkroczyło na nowe poziomy, na nowe głębokości, których wcześniej, zanim byłam w ciąży, nie doświadczyłam. I feel really emotional connecting back to how dark it was. Wow, really emotional. Because I would look at that child and I would say, why can't I stop for you? A kiedy teraz o tym mówię, to chce mi się płakać, jestem bardzo wzruszona, bo tak naprawdę uświadamiam sobie, gdy patrzę wstecz i przypominam sobie swoją przeszłość, że zadawałam sobie takie pytanie, dlaczego nie możesz przestać, dlaczego nie mogę przestać dla ciebie, dla swojego dziecka? It took 4 more years of hurting myself and hurting him until I was ready to surrender. I had tried every other way to control my drinking, and coming into Alcoholics Anonymous was definitely not on my radar. 4 więcej lat jeszcze zajęło mi, zanim przestałam ranić samą siebie i ranić swojego syna i zanim się poddałam. Próbowałam jeszcze, dopóki się nie pojawiłam we wspólnocie każdej innej formy. W ogóle w moim radarze, czy też w mojej perspektywie, w moim patrzeniu nie było wtedy myślenia o AA. My last drink, I saw myself pouring a glass of wine and crying, and it's like I saw myself and something inside of me just said, the game is up, you're done, no more. A mój ostatni drink polegał na tym, że gdy wlewałam sobie wino, wówczas zobaczyłam samą siebie w tej sytuacji, siebie nalewającej to wino i powiedziałam sobie, nie, to jest koniec, to jest ostatni raz, kiedy to robisz, to już jest koniec. And I knew without a shadow of a doubt that I had to go to Alcoholics Anonymous, and I do not know why. I knew that it was a program of abstinence, and I remember thinking, I can't live with alcohol, but I cannot live like this any longer. I cannot. It will only be a matter of time before I actually succeed in taking my life. Wówczas poczułam, że bez zwątpienia AA jest moją ścieżką, ale wtedy traktowałam AA jako sposób na utrzymanie abstynencji. I o ile nie mogłam sobie wyobrazić życia bez alkoholu, o tyle jednak, sorry, you said you couldn't imagine your life without alcohol, but you could imagine... With, I couldn't imagine it with, I couldn't continue drinking, okay. But I couldn't imagine it without. I got it. Tak naprawdę nie mogłam sobie już wyobrazić życia bez alkoholu, ale też nie byłam w stanie kontynuować swojego życia z alkoholem. Yes, sorry. Okay.
alcohol had become part of everything that I did. Family picnics, cooking, you know, reading, if it was sunny, if it was raining, it was just what I did. So to have like my best friend taken away, I didn't know how, I had no clue how I was going to live without it. W związku z tym, że alkohol w ciągu mojego życia stał się elementem każdego jego przejawu, piłam zarówno kiedy gotowałam, kiedy czytałam książki, kiedy była ładna pogoda, szliśmy na piknik. W związku z tym, że stał się moim najlepszym przyjacielem, nie mogłam sobie wyobrazić, w jaki sposób mogę żyć swoje życie, kiedy zabraknie tego najlepszego przyjaciela. So I walked into my first meeting terrified. I mean, terrified. I had my hair over my face, and one side of me was saying, do not look at me, do not talk to me, do not speak to me. And the other side was saying, please tell me it's going to be all right. Please tell me it's going to be all right. Mój pierwszy meeting, kiedy poszłam na ten pierwszy meeting, byłam przerażona. Zakryłam po prostu twarz włosami i miałam takie dwie myśli w sobie, właściwie dwie takie mnie mówiły. Jedna część mówiła, nie patrz na mnie, nie dotykaj mnie, nic do mnie nie mów, a druga mówiła do mnie, błagam, podejdź do mnie i powiedz, że wszystko będzie w porządku. A lady made me a cup of tea, and she sat me down and she told me to just listen to the similarities. And there was two ladies at the top table, and for the first time in my life I had somebody speak my story, my fears, my worries, how I drank, what I did, and why I couldn't stop. Na tym meetingu jedna kobieta zrobiła mi herbatkę, posadziła mnie, dała mi miejsce i powiedziała, po prostu słuchaj, przysłuchuj się i wyszukuj podobieństw. I po raz pierwszy w życiu, wsłuchując się w czyjeś słowa, usłyszałam swoją historię, swoje lęki, swoje niepokoje, swoje zmartwienia i usłyszałam, że nie tylko ja nie wiedziałam, jak przestać pić. I remember seeing Tradition 3, and it was a lifeline for me because I didn't think I qualified to be there. I didn't think I was alcoholic enough. And it told me that the only requirement for membership was a desire to stop drinking. And I had the strongest desire to stop drinking. W tym czasie jeszcze nie wiedziałam, czy będę częścią wspólnoty tak naprawdę, ale na tym meetingu też dowiedziałam się i to była ironia całego spotkania i ironia właśnie bycia we wspólnocie, że powiedzieli mi, że jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest uczciwe pragnienie zaprzestania picia, a to jest właśnie to, czego bardzo pragnęłam, przestać pić. When I left that meeting that day, a lady said something to me and she said, you need never pick up a drink again. And she said, pick up the phone instead of picking up a drink. Kiedy wyszłam z tego meetingu, jedna kobieta podeszła do mnie i powiedziała, masz teraz nigdy już więcej nie sięgać po kieliszek, po alkohol. To, po co teraz powinnaś sięgać, to jest sięgaj po telefon. And I got home and I was so excited that I found Alcoholics Anonymous. I went out to go and buy lots of wine. And just as I closed my door, I heard the lady say, pick up the phone, don't pick up a drink. And for the first time in my life, I did as I was told. A kiedy wróciłam do domu po tym meetingu, byłam tak podekscytowana wspólnotą, że tak naprawdę jedyne, co chciałam zrobić, to jest pójść i kupić dużo wina w sklepie. Ale właśnie w tym momencie, gdy sobie to uprzytomniłam, przypomniała mi się ta kobieta, która powiedziała do mnie, zamiast sięgać po alkohol, sięgnij po telefon. Yeah. And I phoned her and she told me to hit my knees and to pray. And I remember saying to her, oh, I'm really sorry, I don't do that. And she said to me, do you want what we've got? And I said, more than anything in the world, I just want to be at peace and I do not want to drink. W tym momencie zadzwoniłam do tej kobiety, z którą rozmawiałam po wyjściu z meetingu i ona powiedziała do mnie, uklęknij i zacznij się modlić. I ja jej odpowiedziałam na to, właśnie to jest to, czego ja nie robię. I ona odrzekła, jeżeli chcesz, czy chcesz być tam, gdzie my jesteśmy teraz, czy chcesz tak się czuć, jak my się czujemy. A to było właśnie to, czego ja pragnęłam, więc powiedziałam, że tak.
And I hit my knees and I just looked up and I said, whoever you are, whatever you are, please, please help me stay sober in this moment. And for the rest of the day, I lost count how many times I did that. I w tym momencie rzuciłam się na kolana i powiedziałam tam do góry, do Boga, kimkolwiek jesteś, proszę Cię, pomóż mi, błagam, pomóż mi zostać trzeźwą. I nie pamiętam, ile razy jeszcze tego dnia klękałam właśnie w tej intencji. The next 5 days, that's all I did. I cried, I went to meetings, I hit my knees, I begged and pleaded, please take away this obsession to drink, please take away this obsession to drink. Przez następne 5 dni od tego dnia to było wszystko, co robiłam. Płakałam, chodziłam na meetingi, poddawałam się, błagałam Boga, klękałam i mówiłam, proszę Cię Boże, po prostu zabierz mi do obsesji picia, zabierz mi do obsesji picia. I had no idea who I was talking to or praying to, but on the 5th day, I had no desire to drink and the obsession had left. And it was in that moment I knew with every fibre of my being that this program worked and that it worked. I had my evidence. 5 dnia obsesja picia ustała i wówczas zrozumiałam, że ja właściwie nie rozumiem i nie wiem, kim jest ta osoba wyżej, która mi pomogła, ale najwyraźniej program działa i uwierzyłam w to i ponieważ dostałam dowód, przestałam mieć obsesję picia. Again, for the first time in my life, I did as I was told. I got a sponsor, I got a home group, I got a commitment, and I started working the steps. I wtedy pierwszy raz w życiu zrobiłam dokładnie to, co mi kazano. Po prostu chodziłam na meetingi, znalazłam sobie sponsora, miałam służbę i pracowałam na 12 krokach. This in itself is such a miracle because I am so defiant and so rebellious at the core of me. If you tell me not to touch an electric fence, I will touch it just to find out. So this was just, was not down to me. Tak naprawdę uznaję to za cud, ponieważ jestem osobą, która się lubi sprzeciwiać i która jest raczej rebeliancka i tak naprawdę jeżeli powiecie do mnie, wiesz co, nie dotykaj tego drutu elektrycznego, bo jest to niebezpieczne, to jest właśnie dokładnie ta rzecz, którą ja zrobię. Więc dla mnie tak, to jest cud. Looking back now, I can see that I had started to build a connection with my creator. And I don't think this ever would have happened unless I had been told that I was allowed to choose my own conception of God. Because I was so defiant. I don't think it would have worked otherwise. A teraz patrząc wstecz, tak naprawdę od tego momentu zaczęłam budować swój kontakt ze Stwórcą. I wiem, że to tylko dlatego było możliwe, ponieważ jestem osobą bardzo rebeliancką, jak już powiedziałam, i osobą, która lubi się sprzeciwiać, że gdyby na początku nie usłyszała, że mogę wybrać sobie własną koncepcję Boga, sama mogę sobie wyobrazić, jaki On jest, to pewnie bym tego nie zrobiła. I remember my sponsor saying to me in the early days that step 1, that there was 2 parts to it, that I was powerless over alcohol, which I could clearly see. But then there was the other side, that my life was completely and utterly unmanageable. My thought life, my actions left down to my devices, I had made an absolute mess of it. And it was clear to see when we got to step 4, just what a mess I made. Gdy byliśmy na kroku pierwszym, gdy byłyśmy z moją sponsorką, ona powiedziała mi, że ten krok składa się z 2 części i doskonale potrafiłam to zobaczyć, że te 2 części to jest oczywiście uznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i druga część, że nasze życie stało się niekierowalne i dokładnie mogłam zobaczyć, że narzędzia, którymi się posługiwałam w życiu, mnie zawiodły. I przy kroku 4 mogłam dostrzec dzięki pracy na programie, jakiego bałaganu narobiłam sobie w życiu. So step 2 for me was about coming to believe in a power greater than myself, and for quite some time being in step 2, going through the work, I would ask God to help me to give up my old ways and old ideas just for today, because I was still, even though I was working the steps, I was still very acting out on other behaviors, so I constantly was in prayer.
Drugi krok, czyli krok, w którym zaczęłam wierzyć w siłę większą od siebie samej, to był czas, w którym prosiłam Boga, żeby pozwolił mi odrzucić na dzień dzisiejszy wszystkie moje stare sposoby myślenia, stare sposoby działania i stare pomysły, chociażby tylko na dzień dzisiejszy, bo tak naprawdę będąc już na programie i robiąc krok drugi, cały czas kierowałam się swoimi starymi zachowaniami. Yeah, step 4 so was a revelation. You know, I built a connection to God and I was ready for the first time to bare my soul, all my dark secrets, to uncover everything and to reveal them to God and to another human being. I wanted to be free more than anything in the world. Przy czwartym kroku, właściwie czwarty krok był dla mnie niesamowitym odkryciem. Przede wszystkim zbudowałam już wówczas sobie relację z moją siłą wyższą. Byłam też gotowa na to, żeby się odsłonić, zupełnie rozebrać, jakby odsłonić swoją duszę i otworzyć siebie względem drugiego człowieka, ponieważ tak bardzo chciałam być wolna. And after I did this, I saw just how warped my thinking and my beliefs were. I had saw myself as a victim my whole life, and I had used that as an excuse to drink and to hurt people, and I got to see the truth of who I was. I przy czwartym kroku byłam w stanie dostrzec, jak bardzo sama siebie oszukiwałam, ponieważ całe życie sądziłam, że ja jestem ofiarą życia, tego świata i swojego życia. I dopiero przy tym czwartym kroku mogłam dostrzec, że tak nie było. Mogłam dostrzec, kim naprawdę jestem. Yeah. I'm aware of time. How much time have I got left to share? I think you've got, tutaj Roxy pyta, ile ma jeszcze czasu, żeby dzielić się. I think you've got 30 minutes. Normally we have 30 minutes for sure, but if you take longer, it's totally fine. Okay. After the Okay, show, we can... Hello? No, Tak? mam jeszcze jakieś 7 minut. Okay. So he's saying, Chibor is saying that we've got like around 7-8 minutes. Okay, cool. That's great. Okay. Yeah. Yeah. So discovering that I had my glasses on the wrong way round and that I was riddled with character defects, pride and prestige being the ones that led the way. Wówczas dostrzegłam, że przez całe swoje życie miałam okulary założone na drugą stronę i to, co postrzegałam, nie było prawdziwe i to, co odkrywałam w czasie robienia programu, to jest to, że jestem zbudowana ze swoich wad charakteru i że posługiwałam się wadami charakteru. Riddled with fear, terrified of rejection, terrified of what people thought about me. I was a complete and utter hostage to my ego. And that was freeing, but really painful. I wówczas zrozumiałam, że byłam zbudowana z lęku przed oceną, z lęku przed odrzuceniem, z lęku od tego, przed tym, co ludzie sobie o mnie pomyślą. Zrozumiałam, że byłam zakładniczką własnego ego. Sorry, I kind of slipped, I forgot the last sentence you said. If you remember, you can repeat, please. So you said that you were a hostage to your ego and then you said something. I was a hostage to my ego. And it was really painful to find out. Okay, sorry. I to było bardzo bolesne, żeby to odkryć, a jeszcze bardziej bolesne, żeby się tego pozbyć. But thank God for more steps. So 8 and 9, I became willing and I went out and I cleared away the wreckage of my past and I looked people in the eye and it wasn't just a I'm sorry. It was a complete and utter change of attitude and behavior. I na szczęście są jeszcze dalsze kroki, z którymi się zmierzyłam i tak naprawdę byłam bardzo otwarta i chętna, żeby to zrobić, żeby otworzyć się, podejść do innych ludzi i wyznać im swoje przewinienia. I było to tak naprawdę całkowita zmiana postawy i zachowania. So moving forward, I try and live in steps 10, 11 and 12. Prayer and meditation is a huge fundamental part of my life, as well as sponsorship. Idąc dalej, chcę powiedzieć, że krok 10, 11 i 12 są bardzo ważne i tak naprawdę medytacja jest ogromną częścią bardzo ważną mojego życia, podobnie jak sponsorowanie i wspólnota. And carrying the message has been the absolute bright spot of my life, being able to suit up and show up, to be able to help somebody else, to be able to get out of self has just been probably the biggest gift.
Bardzo istotą dla mnie jest to i bardzo ważne, że jestem w stanie przekazywać tę wiadomość, posłanie, właściwie przekazywać posłanie dalej, nieść posłanie dalej. Jest to takim jasnym punktem w moim życiu. Jasnym punktem jest też pomaganie innym. Jestem bardzo szczęśliwa, że jestem w stanie dzięki temu wydostać się z samej siebie i przestać tkwić w sobie i jest to ogromny dar, który otrzymałam. So today I live a life beyond my wildest dreams, but it has nothing to do with money. I obecnie muszę powiedzieć, że życie, które teraz żyję, przekracza poza wszelkie formy, jakie mogłam sobie wyobrazić i wymarzyć i nie ma to nic wspólnego z pieniędzmi. I'm the mum I've always dreamt of being. I have incredible friends. I have peace of mind. And I just have contentment. That's cool. Więc jestem mamą, którą zawsze chciałam być. Mam przyjaciół, jestem dobrą przyjaciółką. Posiadam spokój wewnętrzny i jestem zadowolona ze swojego życia. And life is really good, and it's all because of Alcoholics Anonymous. And this month I celebrated 9 years sobriety, but I could not have done it without the women that went before me. W tym roku świętowałam 9. rocznicę swojej trzeźwości i jestem bardzo wdzięczna AA, ponieważ wiem, że bez tej wspólnoty by się to nie udało. Nie udałoby się to bez tych kobiet, które były przede mną, przeszły tę ścieżkę. And I couldn't have done it without God. Nie byłabym w stanie tego zrobić bez Boga, to na pewno. And I'm extremely grateful, and I'll leave it there. Thank you. I jestem ogromnie wdzięczna i tutaj skończę. Okay. Thank you. Thank you so much for your share. I'm not sure if somebody has told you, but now we would have this Q&A short session. So if you could answer questions, or some people might just share their thoughts as well. Yeah, I'll do my best to translate that. Okay. Czcibor? Tak, Lucy, jestem. To co, teraz pytania, nie? Jeżeli ktoś ma. Tak, chciałem Roxie. podziękować Roxy za wypowiedź, ogromne brawa. Ovations for you, of course. Thank you so much for your share. Meeting jest teraz otwarty. Zapraszam do wypowiedzi i dzielenia się własnym doświadczeniem, nawiązując do wybranego przez speakera fragmentu Wielkiej Księgi, kroku, tradycji, refleksji lub innego tematu związanego z procesem trzeźwienia. Zapraszam do wypowiedzi. Mam na imię Radek, jestem alkoholikiem. Cześć grupo. Dziękuję za speakerkę i chciałem powiedzieć o tym, co mi uświadomiłaś. Może Lucy teraz przetłumaczy. Tak, dziękuję Radku, dziękuję, że pamiętasz o mnie. Bo jak się rozpędzę, to... Okay, so my name is Radek, I'm an alcoholic, and I just want to share with you, I want to thank you and also share with you what your speech has made me realize. Moja droga zajęła 9 lat oszukiwania i udowadniania sobie, że nie jestem alkoholikiem, i uświadomiłem sobie, że gdybym mógł zajść w ciążę, to też bym to zrobił. So my way to sobriety has taken me 9 years of faking, lying to myself and proving myself otherwise, like proving myself I was not an alcoholic. And I just, I smile because if I was a woman, probably I would also make myself believe that if I get pregnant, I will stop drinking. So. U mnie takim ostatnim aktem, bo zaszywanie dubska nie dało rady, bo to nie ono było chore, było zamienienie wódki na tabletki u psychiatry i przez to wydawało mi się, że 14 miesięcy mi było okej. So Radek is saying that basically the last act that he experienced, the last try of kind of proving himself he was an alcoholic, was changing or skipping from vodka to pills, to medication that he got from a psychiatrist.
Natomiast dzisiaj wiem, że przez całe to moje życie towarzyszyła mi pustka, jakaś taka w środku, której nie umiałem zdefiniować. Dziś wiem, że tej pustki nie mogło nic wypełnić, bo to było miejsce dla mojego Boga, którego dzisiaj odnalazłem we wspólnocie. And what I have realized that my life before sobriety, I always felt this void, this emptiness, darkness, and I realized that it could never be fulfilled because that was the spot that only God could fulfill. Ja próbowałem to wypełniać ludźmi, relacjami, nauką, jakimś rozwojem, budowaniem jakiejś, nie wiem, firmy swojej, gdzieś zaspokajania swojego ego, ale to nic nie wypełniało. Na jakiś czas było to jakiś taki samonapęd, ale później znowu wracała ta pustka. So what I did, I tried to fill this void, building new relationships, changing friends, focusing on my self-development, focusing on creating business, of course, listening to my ego, but it never really worked for long. What it did, it lasted for a very short time, and then I was back to where I started, to this terrible void. I koniec końców skończyło się to tym, że doprowadziłem się do takiego stanu, że chciałem już skończyć ze swoim życiem. Na szczęście ta próba się nie udała, ale to dopiero był moment, kiedy byłem gotów przyjść do wspólnoty i wyjąć watę z uszu i zacząć słuchać i robić to, co tutaj usłyszałem. So it had led me to the moment when I tried to commit suicide. I didn't succeed, fortunately and obviously, but that was the moment when I actually became ready to start listening and to take, we say that thing, expression in Polish, I'm not sure if I would just translate it directly, to take the cotton out of your ears and just start listening. Yeah, the plugs, let's say. And that was the moment when I started to be ready. I wielkim zdziwieniem było, że to nie jest, że moim problemem nie jest alkohol. Problemem to jest mój brak po prostu siły do życia, że ja nie potrafię żyć. Ja próbowałem to na różne inne zachowania kompulsywne i tutaj pojawiał się i seks, i jakieś, nie wiem, granie, i zakupy, i różne inne rzeczy. I to wszystko nie było w stanie wypełnić tego i dać tej satysfakcji, żebym po prostu potrafił żyć. It came as a big surprise to me that my problem wasn't alcohol in the first place, but a lack of power to live. So I didn't have strength to live my life. And of course, I jumped into some compulsive behaviors such as, I don't know, compulsive shopping, sex, and gaming or other things, but it could never help me. It could never make me feel the void. A dzisiaj miałem taką refleksję rano, że właśnie, że wypełnił to Bóg, tylko tyle, że pojawił się głód w tym procesie tego rozwoju duchowego, głód, którego znowu nie mogę zaspokoić, ale ten głód jest dla mnie bezpieczny, bo ja nie mam w ogóle potrzeby sięgać po alkohol ani żadne inne używki, ale właśnie mam potrzebę poszukiwać tego rozwoju duchowego. And what I realized in the morning, and I would like to share this also with you, is that I realized that God was the answer and God filled this void, but the hunger kind of didn't disappear, but it has a different shape now, because now I have a hunger for the spiritual growth, the self-development. I tak już kończąc, byłem dzisiaj z synem na bajce. Nie pamiętam, kiedy byłem w ogóle na bajce i powiem wam szczerze, że przypomniałem sobie, że bajki są takim nośnikiem mądrości życiowej. Ja się upłakałem na tej bajce, uśmiałem i stwierdziłem, że w filmach hollywoodzkich nie ma nic mądrości o życiu, a w bajkach jest. And just I'm heading to the end of my speech, and I just want to say that today I took my son and we went to see the animated film, and I just didn't remember when was the last time I went to see a cartoon with my boy, and it made me realize that tales are the source of wisdom, which I cannot find in Hollywood productions, for example.
I mam pytanie do Roxy. Jak to jest, bo u mnie to jest dopiero tam ponad 14 miesięcy, kiedy to wszystko się dzieje i te zmiany nastąpiły, ale takie, czy po 9 latach też ten głód duchowy u niej jest taki sam, jak był na początku, czy on rośnie? Bo ja mam wrażenie, że się go nie da wypełnić i to jest dobra wiadomość. I dziękuję. And now I've got a question to you, Roxy, that how does it work in your case? Because it's been 14 months of my sobriety, and I still can feel that this hunger of the spiritual growth, I call it a spiritual hunger, doesn't disappear at all. And I mean, maybe it's good news. Maybe it's good because maybe it shouldn't be, you know, fulfilled, this hunger. But how about you? After 9 years of your sobriety, do you still feel that you have this hunger for spiritual growth? So my main priority is improving my conscious contact with God. Like, that is the relationship that I work on the most. And when I work on that relationship, and that is through prayer, meditation, inventory, working with other alcoholics, constantly asking God to direct my thinking. It's become part of my life, but it's taken a long time for it to be like that. Roxy mówi, że jej kontakt i jej droga duchowa to jest cały czas odświeżanie i budowanie relacji z Bogiem, co dla niej oznacza modlenie się, medytację, pracę z innymi alkoholikami, ciągła inwentura moralna i codzienne proszenie Boga, żeby kierował jej myśleniem. I to ona osiągnęła nie od razu, ale no w czasie, na etapie tych 9 lat trzeźwienia. Thank you. Witaj, a ja mam do ciebie takie pytanie. Czy w czasie tej ciąży nie piłaś nic z alkoholu, czy po prostu zdarzało się coś, bo bardzo mi przypominasz koleżankę, która też jest alkoholiczką i właśnie bardzo dużo piła. Jak zaszła w ciążę, to aż byłem zdziwiony, że w ogóle prawie przestała pić. To znaczy coś tam mi się zdarzało, jakaś lampka wina czy coś, ale później niestety właśnie jak już wykarmiła syna, to powróciła do nałogu, a już myślałem, że z nią będzie dobrze, nie? Czyli to pokazuje, że zajście w ciążę jednak to nie tędy droga. So there's a question to you. He's asking how was it, if you could answer, of course, if it's okay with you, how was it when you were pregnant? Did you maybe drink sometimes, or you really resigned from it completely? He also added, I just need to translate this, he added that you kind of make him, I mean, you are similar in a way, your share made him remember his friend who also, when she got pregnant, she could only like drink a glass of wine and not more, but after the pregnancy and after the breastfeeding, she went back to drinking alcohol. So if it's not too private, of course. No, it's fine. So I drank once in my pregnancy on my 30th birthday, and a friend said to me after about a bottle of wine, "You've had enough," and I remember feeling incredibly guilty. Tak więc w czasie mojej całej ciąży zdarzyło mi się wypić raz na swoje 30 urodziny. Wypiliśmy butelkę wina i wówczas powiedziała moja przyjaciółka do mnie, że to jest, że mi już to wystarczy. Ja wtedy poczułam się bardzo winna. So, and when my son was born, I desperately wanted to breastfeed, and I started breastfeeding. But after a couple of days, the obsession to drink was so strong that I just stopped so that I could start drinking again. And I'm still working on forgiving myself for that, you know, accepting that I was very, very poorly, but the obsession overrode my love and my want to feed my son.
A kiedy mój syn się urodził, wówczas też nie piłam przez pierwszych kilka dni, ponieważ bardzo pragnęłam karmić piersią, lecz po kilku dniach już ta obsesja picia stała się tak ogromna, że mnie pokonała i wówczas przestałam karmić piersią tylko po to, żeby móc się napić. I tak naprawdę do tej pory pracuję nad tym, żeby móc sobie wybaczyć fakt, że obsesja picia i moja choroba była ważniejsza wówczas od mojego syna. Yes. Thank you. Weronika, alkoholiczka. Cześć Weronika. Jakby chciałam powiedzieć, że po prostu ja miałam podobnie w różnych aspektach. Jak jakby wróciłam do wspólnoty, to też cały czas zasłaniałam twarz. My name is Veronica, and I want to say that I could really relate in so many moments in your speech. I had similar experience, and also when I first came to AA, I always covered my face with my hair. I jak miałam 15 lat po środku, jak miałam chłopaka, to po prostu no, miałam nakaz sądowny jechania do takiego no, ciężkiego miejsca i wpadłam na genialny pomysł, że zajdę w ciążę i wtedy tam nie pojadę. I potem gdzieś znowu coś takiego się pojawiło w moim życiu, że stwierdziłam, że no jeżeli będę mieć dziecko z tym, to już wszystko będzie dobrze, będę szczęśliwa. No i jakby teraz patrząc z tej perspektywy na to, cieszę się, że tak się nie stało. When I was 15, I finished rehab, but that time I had a boyfriend, and also I was supposed to be redirected to a different facility, which she didn't mention exactly what type. And then she came up with this genius idea that, okay, I've got a boyfriend, if I get pregnant, then I wouldn't have to go and do that. And, you know, looking from a distance right now, looking back, I'm so glad I didn't do it. It didn't happen. I jak patrzę na to, jak było kiedyś, to jakby to, co ty powiedziałeś, że no po prostu ze mną już było nie tak od najmłodszych lat po prostu i cały czas był we mnie lęk i cały czas czułam się gorsza od innych. No więc jakby i różne jakby zachowania wtedy miałam, więc ja się z tym po prostu utożsamiam bardzo. So I really relate especially to this fragment or this part of your speech when you spoke about your childhood and your past, because how I felt when I was little, it's not belonging to the world. Like I always felt worse than others, not good enough, always different. And I saw it, I heard it also in your speech. No i teraz jakby jeszcze długi czas temu i w niektórych momentach nadal jestem przekonana, ale miałam tak bardzo długo, że ja jestem inna, że w ogóle, no ale ja naprawdę jestem inna i mi się w ogóle nic nie uda i naprawdę jestem inna, ale się okazuje jakby ciągle, że jednak nie jestem, więc no. And all my life I felt different from others, and I've been sobering, and that kind of changes, but still in some aspects I feel different, and sometimes it makes me believe that I just doubt that this is going to work in my case, and that I am different, not going to work, but then it goes away. I dziękuję. And I thank you so much. Thank you. Okej, mamy 3 osoby. Online Tak. są. Proszę, bo właśnie chciałem powiedzieć, że mamy osoby online też, które chciały coś powiedzieć. There was a question if there is anyone alive that wants to take, say something. If not, that there are people online, I know. Dawaj, So we start from, who do we start from? M11 Lite 5G.
Yeah, welcome and MI11 Lite 5G. You can speak now. Cześć, Dorota Alkoholiczka, chyba o mnie chodzi, tak? My Tak, life. od ciebie, cześć, cześć. No to znacie mój model telefonu, bo tak szybko się połączyłam z wami. Zdążyłam zmienić nazwę. Witam was wszystkich, cieszę się, że z wami jestem. Dzięki Roxy za speakerkę, super, super, dużo się utożsamiłam z nią, dużo też do mnie przemówiłaś. I dużo też właśnie tak nawiązała mnie do zgłoszenia się wypowiedzi Radka, bo ja, tak jak on mówił o ciąży, to ja mam tak podobnie, że jakby ktoś kazał mi pracować na budowie, to też bym to ogarnęła, bo zawsze przygotowywałam się do wszystkich, a później zapijałam, bo robiłam to, co inni chcieli. I wracała ta pustka, niezadowolenie i butelka się otwierała i pojawiały się zakłucie. So, Dorota, right? This is Dorota? Tak. Okay, Tak. Dorota just made a joke that now you don't know her, but we know her model of her phone. So hi everyone, thank you Roxy for your share. I could really relate in so many places, in so many moments, and especially Radek's share. Your share made me, because when you were speaking about pregnancy, when I was growing up yet, but still addiction, if somebody had told me to work in the construction, I would just go and work in the construction, you know, because I was always kind of listening to others and fulfilling their wishes, not mine, and I always did what others wanted from me. Tak? Teraz to zmieniam, teraz staram się robić to, co chcę i nie zwracać uwagi na to, co inni sądzą. To znaczy, czy im się to podoba, czy nie, tak? Chcę być sobą, tak? I robić to, co mi sprawia przyjemność i co trzyma moją trzeźwość. Now I've been working on changing that attitude, and I more focus on what I want, on discovering what I need in life and just following my own path instead of realizing somebody else's wishes. Ale też tego się nauczyłam właśnie dzięki grupie, dzięki meetingom, gdzie wyciągnęłam tą watę z uszu i zaczęłam słyszeć to, co inni mówią. But this, of course, has been happening in my life, not thanks to me, but thanks to AA and the group, that I started to listen. Weszłam na program i jestem na sugestiach obecnie, ale zauważyłam, że ta obraza na Boga zaczyna mijać i zaczynam go dopuszczać do siebie, tak? Często zwracam się do niego, pytając go o pokierowanie mnie. Right now, I've only started my program. I've been on this checklist, as we call it, and what I've noticed so far is that my being offended to God has been disappearing slowly. Like I keep noticing God and I keep asking Him about what to do next. I też nauczyłam się dzięki grupie, że potrafię też prosić właśnie drugiego alkoholika i zadzwonić i przyznać się, że coś się dzieje ze mną nie tak. Kiedyś taki ten perfekcjonizm, tak, że ja tu muszę być taka idealna, ja nie mogę sobie pozwalać na błędy, a teraz sobie pozwalam sobie na te błędy i na nich się uczę i jeżeli sobie nie radzę, to po prostu proszę o pomoc. Also, what I've learned since being in AA is to ask people for help if I need it, and to take a phone if I don't feel well. And I've always been a perfectionist, and so I wouldn't allow myself ever just to make mistakes. But now I think that mistakes are all right, and I can learn from them. Także dzięki Roxy za speakerkę i po raz kolejny mi udowodniłeś, że ten perfekcjonizm, to nawet perfekcyjna pani domu gdzieś tam kurz zawsze zostawi. Dzięki. So thank you, Roxy, for your share, and your share made me also realize, made me think about this perfectionism, and it made me realize how much, even if I try to be perfect, there is always a dust in my house, even if I really take care of my household. Dzięki wielkie. Thank you again very Okay. much. Dziękuję. Teraz zgłaszała się jeszcze druga osoba.
We have Cheryl chyba. Cheryl. Yes, Cheryl. To proszę, Cheryl. Do you want to speak Polish, Cheryl, or English? I will speak in English. Thank you for asking. Yeah, I get it. Okay, thank you. My name is Cheryl and I am an alcoholic. My sobriety date is February 4th of 2017. I have a local home group in Denver, Colorado. I have a sponsor who is a 3 legacy sponsor. She's taken me through all 3 legacies. I also have a commitment at my home group. I am a GSR, and talk about making mistakes. That's how we learn, holy moly. And I also get to sponsor women today. Okay, so mam na imię Cheryl, moja data trzeźwości to 4 lutego 2017 roku. Moja grupa domowa znajduje się w Denver w Colorado. Moja sponsorka sponsoruje mnie jest sponsorką też legatów, o ile dobrze to tłumaczę. Mam też służbę na grupie. What is GSR? I'm sorry. Group Service Representative. Oh, I see. Czyli jestem odpowiedzialna, reprezentuję służbę grup, jeżeli to dobrze tłumaczę. Damian, jeśli wiesz, to mnie... Aha, okay, we got it, sorry. I'm not that really long in AA to know it exactly. I mam oczywiście sponsoruję, yes. This is really cool. I'm so excited. Yay! To jest naprawdę świetne, jestem taka szczęśliwa. I'm surrounded, by my people. I'm surrounded by my family. I don't know you, but if you have what I have, you get what I get. Więc jestem tak szczęśliwa, ponieważ jestem otoczona przez ludzi ze wspólnoty, przez osoby, które są mi bliskie, przez rodziny. I nawet jeżeli się nie znamy, to tak naprawdę, jeżeli jesteście w tym miejscu, w którym ja jestem teraz, to doskonale wiecie, co mam na myśli, mówiąc o tej radości. And I am an alcoholic. I am grateful that I had an opportunity to meet Sonia, who's on this meeting and has her hand up, and I met Roxie through Sonia. A więc jestem alkoholiczką, jestem bardzo wdzięczna za ten meeting, że tutaj jestem i że mogłam tutaj spotkać Sonię i tak naprawdę dzięki Soni poznałam też Roxie. And how cool is it to carry the message, from Denver to my girlfriend in England and my girlfriend in Atlanta, Georgia, and now to Poland. I czy to nie jest niesamowite i wspaniałe, że jestem w stanie po prostu rozmawiać i przesyłać to, co chcę powiedzieć wszystkim i osobom w Atlancie, i osobom w Anglii, i wam, którzy jesteście w Polsce? Talk about ego. That's, I still have a little bit of an ego, no doubt. Jeśli chodzi o ego, to muszę powiedzieć, że oczywiście wciąż mam jeszcze trochę tego ego w sobie. And that's only because I found the solution in Alcoholics Anonymous. I get to carry, quote unquote, the message of Alcoholics Anonymous. One message. I dzięki temu, że znalazłam swoje rozwiązanie w AA, to tak naprawdę, cytując, jestem w stanie przesyłać jedną najważniejszą wiadomość, jedno posłanie dalej. I have a lot of passion for Alcoholics Anonymous, and I have a lot of passion for Tradition 5, which, we get to carry the message to the alcoholic who is still suffering. Some people don't even know if they're alcoholic. A więc jestem bardzo pełna pasji, jeżeli chodzi o AA i tak naprawdę też pełna pasji, jeżeli chodzi o tradycję 5, ponieważ to właśnie tradycja 5 mówi o tym, że mamy nieść posłanie tym, którzy nadal cierpią, a tak naprawdę wielu alkoholików nawet nie wie o tym, że są alkoholikami. If you're an alcoholic of my type, it says in the book, we learn that this problem centers in our mind. Jeżeli jesteś alkoholikiem, alkoholiczką mojego typu, to tak naprawdę w Wielkiej Księdze jest napisane, że nasza choroba centralizuje się, gromadzi się w umyśle. It can also manifest in our behaviors, as we learned from Roxie. Being a mom, I lost my kids, but I also was an alcoholic who nursed my kids when I was, drinking. I mean, it was disgusting behavior.
I tak naprawdę alkoholizm też manifestuje się, przejawia w zachowaniach. I ja również jestem mamą, podobnie jak Roxy. I to, co mnie przepełnia bezwarunkową, olbrzymią obrzydzeniem do samej siebie, to jest to, że wychowywałam i karmiłam dziecko w czasie swojego aktywnego uzależnienia, picia. And Roxy mentioned step one. If we admitted we were powerless over alcohol, we noticed there's a dash right after that word alcohol. And then it says that our lives had become unmanageable. So what we're talking about here is the allergy and the obsession, allergy of the mind, I'm powerless over alcohol, and the obsession of the body, that our lives, that's the, that's the allergy. I have the allergy. I teraz tutaj nawiążę do tego, co mówiła Roxy przy okazji kroku pierwszego, że tak naprawdę w tym kroku pierwszym mamy taką przerwę pomiędzy stwierdzeniem, że jesteśmy bezsilni bez alkoholu oraz tym, że nasze życie stało się niekierowalne. I tak naprawdę krok pierwszy uczy mnie, że w tej mojej niekierowalności ja mam zarówno alergię, jak i obsesję. Alergia w moim przypadku dotyczy mojego umysłu, a obsesja mojego ciała. Choć wydaje mi się, że być może tutaj przyjaciółka się pomyliła. You meant allergy towards over mind or allergy over body and obsession over mind? Or Allergy is, that is what separates me as an alcoholic. Once I put it in my body, I can't stop drinking. And it didn't happen right away. It happened over a period of time. I was 47 years old when I was introduced to Alcoholics Anonymous. Tak, ja też chciałam się upewnić, czy nie było jakiejś takiej mojej pomyłki i rzeczywiście chodzi o to, że alergia, która dotyczy reakcji na alkohol fizycznej i dopiero w wieku 47 lat Cheryl mówi, że znalazła swoją drogę do wspólnoty AA. And I love referring to the book. Okay, so what I'll say next is that Okay, so 1 minute. You have 1 minute more time. Go 1 minute. Okay, so in steps 1 through 3, I have learned connection. In steps 4 through 9, I have learned the correction. And in steps, so that's connection, correction. And then in steps 10 through 12, those are the maintenance steps, the directional steps. And that's where I get to live today. But the steps, okay, I can. Yeah, I will just translate quickly. Czego się nauczyłam w AA, to przede wszystkim krok pierwszy i trzeci to są kroki o kontakcie, o budowaniu relacji. Krok od 4 do 9 to są kroki naprawcze, a od 5 do 12 to są kroki wskazówki jak żyć. If my creator created me, my creator is the only one that can fix me. And for me, that's God. Jeżeli mój Stwórca mnie stworzył, to tak naprawdę tylko Stwórca jest jedną z tych sił, która jest w stanie mnie naprawić, a w moim przypadku jest to Bóg. I will end with a couple of things. The steps, because my 3 legacy sponsor has taught me, the steps protect the message, the tradition protect the steps, and the concepts protects Alcoholics Anonymous. A tak naprawdę zakończę swoją wypowiedź taką stwierdzeniem, że przede wszystkim czego nauczyły mnie kroki oraz mój sponsor od legatów, że kroki są od tego, so the steps you said were just for the steps protect the message of Alcoholics Anonymous. Tak, kroki chronią to posłanie, które niesiemy innym alkoholikom, tradycje chronią te kroki, and the legats protect the traditions protect the steps, and the concepts protects Alcoholics Anonymous. I legaty chronią po prostu naszą wspólnotę AA. So the way I stay sober is I have a big book. It's fallen apart and I'm not, thank God. I have a sponsor. I have a local home group. I have a commitment. I do the work, but most importantly, what Roxy says is I get to give it away. And the only way to keep it is if I give it away. Więc moja droga trzeźwości to jest oto ta wielka księga, która się rozpada, ale na szczęście to ja się właśnie nie rozpadam dzięki temu. To jest sponsorowanie, to jest posiadanie grupy domowej, to jest służba oraz to, że codziennie oddaję wszystko wyżej, oddaję Bogu. Yes. Thank you for having me. Thank you. Dziękuję. Musimy kończyć, przepraszam. Unfortunately, we have to end our meeting. Oh.
A może 5 minutek? Czy nie? Nie, ja się nie wtrącam, ja to tłumaczę, dobra. Chciałam rządzić. Dobra, a co Lucy, chciałaś coś powiedzieć? No, mam jeszcze jedną osobę, która chciała odezwać, Sonia chyba. No ale jak się znowu... Okej, dobra, to powiedz Szanonie tylko szybko, czy powiedz, żeby Okej, albo so- dwie. Maybe I just did something maybe I shouldn't have, you know, but I just said maybe we can prolong a bit so Sonia can say something because she's waving. So yeah, of course. Here you go. You can do it. You can. Okay, thank you, Lucy. I'll keep it quick. First of all, I just wanted to say to everyone, thank you for having us and thank you for being here with this beautiful Zoom meeting. And Roxie, oh my goodness, you know, it's amazing to me, your story, because I could so identify with so many things, especially when you said the way that alcohol made you feel. And then you were talking about how you chased that buzz and, you know, for the rest until you were given that gift of desperation. Thank God. Okay. Can I just quickly translate that? Yes. Yeah. Mam na imię Sonia, jestem alkoholiczką, postaram się mówić bardzo szybko. Dziękuję bardzo, że mogę jeszcze się wypowiedzieć, chociaż kończy się meeting. Chciałam Ci, Roxie, podziękować za Twoją speakerkę. Utożsamiam się w bardzo wielu miejscach. Przede wszystkim utożsamiam się z tym, jak czułaś się pijąc alkohol i jak ścigałaś to uczucie ułudne. Do momentu, w którym dotarłaś do punktu, gdzie doświadczyłaś aktu desperacji. Thank you, Lucy. And also, alcohol was my best friend. And when you shared about not fitting in, I always thought that I did fit in until I moved from England to the United States of America. And then I realized I didn't fit in. Mm-hmm. And you just made me aware of that today, because being with the accent, I wanted to be American. So I changed my accent to sound more American. And oh my God, crazy. Mhm. Więc chcę powiedzieć, że alkohol był moim najlepszym przyjacielem i to, co Ty powiedziałaś, Roxie, o tym, że tak naprawdę nigdy nie czułaś, że pasujesz. Ja czułam, że pasuję do życia, do świata, dopóki nie wyprowadziłam się do Stanów Zjednoczonych Ameryki z Anglii, bo wtedy zrozumiałam, że jestem inna od nich i że nie pasuję, ponieważ nawet wówczas doszło do takiego momentu, w którym poddałam się szaleństwu pracy nad swoim akcentem, żeby zmienić go na bardziej amerykański. And little did I know that I was going to meet people that were just like me eventually in this beautiful, beautiful spiritual journey that we get to grow in daily and get to connect worldwide. It's such a gift, such a gift. Nie miałam wówczas pojęcia, że to, czego doświadczę, to jest, że spotkam ludzi bardzo podobnych do mnie i że będziemy razem uczestniczyć w tej podróży, którą należy nazwać po prostu podróżą duchową. I to jest tak bardzo duży dar. And I think about on this meeting, because of all the lovely Polish accents, my father was Czech. He was born in Czechoslovakia and my mother was Romanian. And it is absolutely beautiful to hear all of you speak, your accents, and that we connect through the language of the heart, through this disease that we carry that makes us all the same. Mhm. I jestem poruszona też będąc tutaj na meetingu, ponieważ wzrusza mnie słuchanie waszego akcentu, waszego języka polskiego. Mój tata był Czechem, urodził się w Czechosłowacji, moja mama była z Rumunii i słuchanie was mówiących po polsku jest dla mnie piękne i to jest też wzruszające, że jesteśmy w stanie komunikować się ze sobą poprzez ten język serca i poprzez naszą chorobę. So for me, what I love every day is connecting with Czekajcie, jeszcze nie my powiedziałem, people. żeby wyrzucać. Thank, Czekajcie chwilę. thank you. I know probably at the Ja end. prowadzę So meeting. Ja o tym decyduję, Roxie, kiedy I love you and Znajdę- all of us here. Daj ten kapelusz. Thanks for letting me share. Thank you so much for saying Tak, this. Yeah, thank you so much. Sonia jeszcze powiedziała, dziękuję wam wszystkim za to, że mogła się wypowiedzieć i że pewnie już jest koniec meetingu, więc na tym skończyła i dziękuję, że jesteśmy. I dziękuję mi. Okej, dzięki wielkie za wypowiedź. Muszę kończyć teraz meeting. Przepraszam za zamieszanie podczas twojej wypowiedzi. Chciałbym teraz
keyboard is saying sorry that there was some like I don't know what was it? Some sounds when you were saying sorry when you were speaking. No problem, no problem. Dobrze, teraz tak. Niestety czas naszego spotkania dobiegł końca. Osobom chcącym pozostać chwilę dłużej, wymienić się numerami telefonów, porozmawiać z innymi uczestnikami meetingu, przypominam, żeby pozostać z nami po oficjalnym zakończeniu meetingu, po modlitwie o pogodę ducha. I teraz tak, osoby, które chcą i mogą zostać sponsorem, sponsorką na programie 12 kroków, proszone są o osoby tutaj fizycznie na żywo w sali o podnoszenie ręki, a osoby online o podnoszenie ręki, tej raise hand, użycie opcji raise hand. Now there is a question, if there is someone who can sponsor, then that person should maybe raise a hand online. Ewa? Okej, dziękujemy. I teraz, jeszcze Celina, dobrze. I teraz, zgodnie z tradycją 7, chciałbym powiedzieć, że żadna grupa nie powinna